freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o może jakimś dużym leaku, który Lilith sama wypuściła, nawet może nieświadomie. Chodzi mi o nową cywilizację. Już wam wspominałem, że za niedługo pojawi się na pewno nowa cywilizacja, ale teraz coraz więcej wskazuje, jakby tak powiedzieć, wszelakich jakichś takich przecieków, informacji, też ludzi, którzy tam troszeczkę wiadomo, też plotkują, też mają różne tam dojścia do Lilith. Dochodzi chyba do tego, że przez przypadek wypuścili leaka, jaka będzie nowa cywilizacja. I nie zdziwiłbym się, że jeżeli byłaby to prawda, bo dla porównania możecie zobaczyć sobie tutaj zdjęcie z oficjalnej strony z Rise of Kingdoms. Jak zobaczycie, to tutaj mamy Match the Civilization, czyli dopasowanie, wiadomo, wszystkimi tutaj odpowiedziami i obrazkami, jakie tam cywilizacje są. I najbardziej mnie zastanawia właśnie ta pozycja A, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale proporcje przy literce A jest bardzo podobne do proporcja, który ma Nevsky za sobą, jak i też do jego tarczy. I teraz tak, bardzo dużo dowódców mówiło, że to może być Brytania, że to coś z Brytanii będzie. Ja tak szukałem ogólnie gdzieś tam po Brytanii różnych takich no i ciężko było mi właśnie znaleźć, żeby to akurat było coś powiązanie jakieś z Brytanią, chyba że bardziej chodziło jakby ze zdjęciem, ale no kurde, powiem wam, że chyba nową cywilizacją będzie Rosja. To jest taki, nie wiem czy oczywisty leak, ale bardzo mi to podchodzi pod Rosję, prawda? Bo tutaj jak mamy na przykład ostatni, no to widzicie, że to jest Grecja i tu jest włócznia Pyrusa. Chyba dobrze pamiętam, że chyba to Pyrusa była włócznia. Więc no tutaj mi naprawdę podchodzi, że oni jakby tak powiedzieć zalikowali, może świadomie, nieświadomie, nową cywilizację. I że to będzie najprawdopodobniej naprawdę będą to Ruscy. I teraz powiem wam, że dość odważnie w tych teraz czasach, że mogą wypuścić coś. Już wiadomo, że Lilith, jak i społeczeństwo w Rise of Kingdoms się od politycznych spraw, co się dzieje od jakiegoś czasu tam w realnym świecie między Rosją a Ukrainą, jakby tak do tego się nie odnoszą jakoś za bardzo. Ale faktem, no tutaj może być tak, że nowa cywilizacja będzie Rosja. I teraz pytanie, jaka ta Rosja będzie? Ja wam wspominałem, że może to być Rosja. Znaczy wspominałem wam, że nie Rosja, tylko że może to być powiązane z jednym z, jakby tak powiedzieć tutaj, z cywilizacji powiązane z maszynami oblężniczymi i z inżynierią. Tylko jakoś mi ta Rosja z inżynierią nie pasuje, powiem wam tak szczerze. Rosja mi bardziej pasuje, tak chyba właśnie jakąś kawalerią albo z jakąś piechotą. Ciężko mi jest powiedzieć, ale gdyby tu się naprawdę pojawiła Rosja od czasu ostatniego proszę, nie Egiptu, tylko Grecji, też już trochę minęło. Tu mieliśmy piechotę akurat. Wcześniej mieliśmy łuczników, jeszcze przed łucznikami mieliśmy też piechotę, bo mieliśmy wikingów. Więc naprawdę to jest ciekawe, co oni teraz wypuszczą. Ta Rosja i ten proporcje tutaj, w tej odpowiedzi A, no naprawdę robi nam takiego smaka i daje nam, jakby tak powiedzieć, kierunek tego. No to sami powiedzcie, że to jest bardzo podobne do proporcja Nevskiego. Strasznie ten lew jest podobny. Naprawdę, a wiadomo, że Aleksander Nevski jest dowódcą rosyjskim, żyjącym w ósmiowiecznej Rosji, więc w 1240 roku, więc no kurde, naprawdę, bardzo mnie to zaszokowało, że tutaj Aleksander się pojawia, więc no nie powiem, no
ciekawie będzie, że to będzie ta cywilizacja. Rosja, jeżeli to była jeszcze jakby inżynieria z jakimiś epickimi i jednym epickim i legendarnym dowódcą, który będzie grany na KVK1, KVK2, bo tak w ostatnim czasie raczej to wychodziło, że ci dowódcy byli wtedy bardziej grywalni. W ostatnich czasach, jak mieliśmy Egipt, Wikingów, czy też Grecję, więc o którym wam też wspominałem w poprzednim filmiku, jak już doszły pierwsze informacje, że jakaś tam cywilizacja może wyjść, no to tutaj to co by to mogło być, jeżeli chodzi o Rosję? Pierwsze marsze na KVK1 i KVK2 związane z inżynierią. Jest to bardzo prawdopodobne. Nie zdziwiłbym się, żeby coś takiego wypuścili. Ale dalej mi ta Rosja do inżynierii nie pasuje. Nie wiem dlaczego, ale mi nie pasuje. No ale Lilith może nas coś dziwić. Wiadomo, że te liki, wszystko to do myślenia, domysły, nasze też takie różne podejścia do tych sytuacji. Ale no naprawdę powiem wam, że takiego lika od Lilith jeszcze, czy też jakby takiego smaczku, który może napędzić temat właśnie cywilizacji Rosji, nie mieliśmy od jakiegoś czasu. Że tak wyszło jakby tak powiedzmy troszkę jakby od nich, że to może być nowa cywilizacja. No ciekawie jak to będzie wyglądało. Stwierdziłem, że nagram wam o tym taki mini filmik informujący, że coś takiego jest tutaj jakby w obiegu, bo no fajnie się takimi likami dzielić. Pytanie, czy to będzie sprawdzone, czy to naprawdę ta nowa cywilizacja to będą Rosjanie. I ciekawie mnie, jakie tam będą przede wszystkim też dawane wiadomo buffy, tak, od cywilizacji, bo z jednej strony, gdyby to na przykład nie byli inżynieria i oni by wypuścili teraz na przykład taką kawalerię, Rosja, kawaleria KVK1, bardziej mi się to spina. Tylko ja wam też w poprzednim filmiku mówiłem, że w tym momencie, gdy wypuści jakąś taką kawalerię nową pod KVK1, tak, bo tam i KVK1, KVK2, bo tam dawno nie było takiej kawalerii w tym okresie gry, to też mogliby sobie troszeczkę dać wpięty pod względem kupna Minamoto, a Minamoto, jak wiemy, na KVK1 jest bardzo grywalny, na KVK2 również. No ale to jest dowódca, który jest wiadomo za pieniądze, gdzie maksymalizujemy go tylko za pieniądze poprzez właśnie VIP-a, którego tam mamy i to jest wiadomo bardziej dla high spenderów. Pytanie jeszcze jest jedno, czy co Lilith wybierze, nie? Czy to będzie kawaleria, czy to będzie inżynieria. Bardziej mi się spina te wasze proporzec tutaj, co widzicie i ten przy tej odpowiedzi A. Bardziej mi się to spina, oczywiście wiadomo wszystko, że to będzie Ructy, ale bardziej mi się to spina, że jakby tak z nową kawalerią właśnie w KVK1, KVK2 niż z inżynierią, że Rosja inżynierowie, no to mi się nie spina, nie? Ale no kurde, no a może jednak no zobaczymy. Fajnie, że tutaj coś takiego się pojawiło. To robi dodatkowe emocje i podkręca całe to wyczekiwanie na nową cywilizację. Czy ona będzie jakąś tam czymś, to tam może te buffy cywilizacji czy mogą jakoś zmienić tą, powiedzmy, ala metę tych cywilizacji, które teraz gramy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Egipt nie zmienił jakoś bardzo, może tam przy opcjach chyba rally, tak? Przypomnijmy sobie tylko, co tam Egipt miał. Wiem, że Egiptem czasem widziałem, że grają tak, że przy rally obrażenia armii 5%, no to nie jest mało przy rally, więc widziałem właśnie, że czasem niektórzy, którzy łucznicy mają Egipt jako do swojego rally. Więc no to nie jest mało, więc to naprawdę może zrobić jakąś tam różnicę. No, zobaczymy, co będzie teraz. Jak tylko będę dostawał jakieś tam informacje, na pewno wam wypuszczę i będę was informował, więc tyle ode mnie. Dzięki, że ze mną jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas to rozwijamy, pchamy do przodu, wyświetleń jest coraz więcej. Trzymajcie się, na razie, hejo!